Jesteś tą osobą, która zawsze dzwoni, która zawsze pamięta o urodzinach, która zawsze wszystkich ze swojej rodziny wysłucha, a być może i spoza rodziny też, która zawsze gdzieś jest mediatorem, która chce właśnie gdzieś wyciszać kłótnie i jakiekolwiek niesnaski, konflikty jakoś tak wygładzić, jak żelazkiem. Słowo klucz zawsze, tak? Gdzieś coś takiego na stałe jest w tobie uruchomione, włączone, ten przycisk jest przyciśnięty i ty właśnie działasz na takiej trochę niepisanej zasadzie, że to twoja rola. Jeżeli tak jest, jeżeli gdzieś odnajdujesz się w tych słowach, to bardzo możliwe, że także towarzyszy ci oprócz tej roli bardzo duże zmęczenie tą rolą. Dlatego, że to jest kosztowne. To jest kosztowne być strażnikiem, ratownikiem i kimś, kto ciągle musi mieć olbrzymie baczenie na to, że wszystko ma być super, każdy z każdym musi się dogadać, gdzieś wszystko musi być dopięte i takie wygładzone. To jest męczące. To bardzo dużo pochłania energii, a z drugiej strony takie osoby, które gdzieś w sobie mają tego typu zachowania i role w rodzinach, to dokucza im jeszcze jedna rzecz, czyli nie dość, że gigantyczne zmęczenie, bo to jest męcząca rola, to jeszcze brak momentów na doładowanie tej energii. Dlatego, że takie osoby, bardzo troszcząc się o innych, wykluczają siebie z tej troski. I to oznacza, że ta rola brzmi: mam o wszystkich wszędzie zawsze zadbać swoim kosztem. I ta dysproporcja, ta nierównowaga, to jest ten problem. Bo dbać o kogoś, pamiętać o urodzinach, czy dzwonić do kogoś i słuchać jego narzekań, to może być bardzo konstruktywna postawa, to może być bardzo zdrowa, przyjazna, życzliwa postawa. Tylko że pod warunkiem, że nie odbywa się to tak zawsze, jednostronnie i kosztem twoim. I to jest właśnie ten małym druczkiem napisany tekst, treść, która jest tutaj super, super kluczowa. Jeżeli gdzieś się w tym wszystkim odnajdujesz, to myślę, że te 2 punkty, które mam ci do powiedzenia za chwilę, mogą gdzieś tą rolę odkręcić, pozwolić ci odpuścić, a zatem też nie tracić tak dużo energii i w końcu poczuć się jak równoprawny członek rodziny i ktoś, kto łapie równowagę i mówi: ok, ja też się liczę. Podkreślam słówko też. Co to za 2 punkty? Zaczynamy. Punkt numer 1. Uświadom sobie swoją rolę i jej koszty. Dlatego, że mówimy tutaj o pewnych rolach czy zasadach, które są niepisane. To nie jest tak, że ktoś cię zaprosił do domu, przedstawił ci konstytucję tego domu i powiedział: ty masz być rozjemcą, ty masz być ratownikiem, ty masz być tym odpowiedzialnym dorosłym w tym domu. Nikt ci tego nie powiedział tak wprost, tylko to jest niepisane, to jest też niewypowiedziane, bardzo często niezwerbalizowane wprost i bezpośrednio. Dlatego, żeby cokolwiek z tym zrobić, żeby gdziekolwiek to odkręcić, musimy to złapać. Musimy to nazwać, musimy zrobić z tego pisaną zasadę. Dlatego, że jeżeli sobie w ten sposób nie uświadomisz czarno na białym, jak jest, no to jakim cudem mielibyśmy ruszyć do przodu? To troszeczkę tak, jakbyś sobie uzmysłowił, że najpierw musimy rozłożyć przed sobą mapę twojej rodziny lub środowiska, w którym żyjesz i zaznaczyć koniecznie ten punkt: tu jesteś. Musimy ten punkt złapać, żeby w ogóle skorzystać z tej mapy, bo tak to po co nam ta mapa? A po drugie, chcę tam dojść. Tak? Czyli te 2 punkty łapiemy. Najpierw skupiamy się na tym pierwszym. Co to znaczy? To znaczy, że spisujemy to, co jest niepisane. Rola takiego rozjemcy, super odpowiedzialnej osoby dorosłej. Często na przykład takie osoby słyszą: no ja zawsze byłam taka odpowiedzialna, ja zawsze byłam takim dzieckiem, które bardziej lubi rozmawiać z dorosłymi, a nie z dziećmi, które gdzieś bardzo, bardzo takie
rozsądne. Jeżeli coś takiego w sobie obserwujesz, to właśnie jest ten punkt tutaj jestem, czyli to jest ta zasada, że ty masz być nadodpowiedzialny lub nadodpowiedzialna. To jest ta rola. Nie zasada, a rola. Natomiast każdej roli przypisane są pewne zasady, czyli tak możesz, tak nie możesz robić. I chodzi o to, żeby to wyłapać. Dlatego zaraz ci przeczytam kilka zdań, które gdzieś tam sobie dokończ w jakiś sposób odnosząc się do tego, co teraz się dzieje, co działo się w przeszłości, jaka jest twoja opowieść. Gdzieś łapiemy tą rolę na zasadzie, jakimi zasadami się rządzi. A może to być stwierdzenie, nie wolno mi mówić. Nie wolno mi mówić na przykład o tym, co mi się nie podoba. Nie wolno mi mówić komuś prawdy. Dalej. Muszę zawsze być wesoła. Muszę zawsze być gadatliwa. Muszę zawsze być dostępna emocjonalnie. Muszę zawsze być gotowa do wysłuchania. Na przykład. Nie wolno mi czuć. I tutaj sobie dokończ czego? Może zasada pod tytułem muszę być zawsze uśmiechnięta i miła i serdeczna i zadowolona jest tak naprawdę z drugiej strony zasadą nie wolno mi czuć złości. Nie wolno mi się złościć na kogokolwiek z członków rodziny. Nie wolno mi okazać dezorientacji albo braku kontroli tego, że nie wiem jak teraz postąpić. Posiedzę, poczekam, może ktoś inny coś wymyśli. Być może takiego czegoś ci nie wolno. Co więcej, moje, i tutaj sobie wstaw, sukcesy, jakkolwiek rozumiane, czyli to może być twój spokój wewnętrzny, może być jakieś powodzenie finansowe, to może być, nie wiem, rozszerzenie grona znajomych, to moje sukcesy mogą sprawić komuś przykrość, bo. I to też jest zasada, która gdzieś ciągle ciebie krępuje ci ruchy, ogranicza twoje możliwości. Musimy dojść do tych zasad. Czyli na tym to polega i to rozpisujesz sobie na jednej stronie kartki, a potem przewracasz tą kartkę na drugą stronę i piszesz, ile ciebie to kosztuje. Bo te zasady są bardzo kosztowne. Jeżeli to ty masz stać zawsze na straży wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam ze sobą są skonfliktowani, to będziesz za to płacić jakiś koszt. Jaki to rachunek za to przyjdzie? Jeżeli masz być osobą, która zawsze jest uśmiechnięta i cudownie pomocna, przyjdzie czas, kiedy za to zapłacisz. No i spisujemy, uświadamiamy sobie, tak? Nadal pracujemy nad tym punktem, tutaj jestem, na tej mapie. I oczywiście to może być trudne, nie? Bo myślisz sobie gdzieś, że no ale przecież to jest dobrze być miłym i uśmiechniętym non-stop. No przecież to jest dobrze, że się nie złoszczę i tutaj wstawkę, jakiegokolwiek członka rodziny. No właśnie o to chodzi, że nie zawsze na przykład jest okazja do tego, żeby okazywać złość, czy działać pod jej wpływem, ale zawsze jest dobry moment na to, żeby sobie pozwolić na odczuwanie emocji, a ty tego sobie tutaj zabraniasz, bo twoja rola tego nie przewiduje. Dlatego wpisujemy to jako koszt, bo to jest bardzo kosztowne, powstrzymywać się, tłumić emocje, tłumić swoje potrzeby i przekonania. Co ta kartka zrobi? No ta kartka z jednej strony wypisujemy swoje zasady, a drugiej koszty, które te zasady przynoszą. Robi dwie rzeczy, czyli przede wszystkim wychodzimy z automatycznego pilota. To się nie dzieje tak po prostu, dobra, ja jestem, wszystkim miła, wszystkim bardzo praktyczna, użyteczna, tylko zaczynam się zastanawiać, ja się zawsze staram być miła. Ja się zawsze nie pozwalam sobie zawsze zezłościć się. Czyli wychodzimy z automatyzmów, a wchodzimy w strefę świadomości, samoświadomości. To jest zawsze plus. Poza tym demaskujemy tą rolę, demaskujemy to, że w ogóle to działa i poddajemy weryfikacji przez to. Czyli zaczynamy się zastanawiać, czy ta rola ma sens, czy ja chcę być dalej w tej roli, co ta rola robi
Bo to nie jest tak, że ta rola jest obojętna, jest neutralna. Ona bardzo dużo robi. I to jest pierwszy punkt. Przechodzimy do drugiego. Zacznij mikrozdrady swojej roli. Mikrozdrady swojej roli to tak naprawdę są malutkie, ale jednak świadome kroki do lojalności wobec siebie, do uszanowania swoich własnych potrzeb, do wzięcia pod uwagę to, że ja tutaj też coś czuję, coś myślę, w ogóle jestem obecna i ja się liczę. Dlatego musimy małymi kroczkami, ale jednak wychodzić z tej roli i stawać obok na chwilkę. Okej, możesz za chwilę wrócić do tej roli. Możesz za chwilę zadbać o wszystkich, wszystko, cały dobrostan i komfort każdej pojedynczej osoby. Ale na ten moment nie. I stań obok. Dlaczego mikro? Dlatego, że oczywiście metoda małych kroków to jest to, co sprawdza się najbardziej, jeżeli chcesz wprowadzić zmiany. Nie jest tak przytłaczająca, nie jest tak trudna do przejścia, nie jest to jakiś Mount Everest, tylko po prostu jakiś mały pagórek gdzieś na podwórku przed twoim blokiem. Zacznijmy od tego. To jest bardzo dobry początek. My się tam nie zatrzymamy, tak? To nie jest tak, że to już tylko i wyłącznie tak będzie ta zmiana wyglądać, ale to jest dobry początek. Jak to może wyglądać w praktyce? No jeżeli to zawsze ty jesteś rozjemcą konfliktów, a akurat znowu się dzieje tak jakimś dziwnym zrządzeniem losu, że znowu rodzina pozwala sobie na konflikt w twojej obecności, właśnie w sposób niepisany i cichy, gdzieś licząc, że ty zaraz będziesz interwencję wielką robić, powstrzymujesz się od tej swojej interwencji na zasadzie jeszcze minuta. Ja zrobię to, co zwykle, ale nie tak szybko. Wtedy, kiedy oni się tam kotłują, nie wiadomo co się dzieje, kurz leci, stoisz obok, nic nie robisz. Bardzo często w tych takich rolach właśnie rozjemczych i bardzo bycia strażnikiem, strażakiem, ratownikiem, nie wiem kim jeszcze, to o czym teraz mówimy, te mikrozdrady roli albo przyjmowania lojalności wobec siebie polegają na takim wycofaniu, taki krok w tył. W tym czasie idź sobie, zrób herbatę, wrócisz, staniesz się strażnikiem, pogotowiem 24 na dobę. Ale najpierw spędzisz ze sobą minutę albo 2. I to jest ta twoja wygrana. Albo ktoś, nie wiem, kuzynka do ciebie dzwoni non-stop wieczorem i gdzieś opowiada ci o strasznych zdarzeniach z jej dnia i to jest dla ciebie przytłaczające, co było w ogóle zrozumiałe, jeżeli masz takie odczucia, no to nie odbierzesz tego telefonu. Na przykład dzisiaj. I sobie powiesz, oddzwonię do niej jutro. Czyli rozmowa będzie miała miejsce. To nie jest tak, że ty rzucasz rękawice, rzucasz całe relacje i w ogóle robisz rewolucję, ale wchodzisz na ścieżkę ewolucji. Albo może to też wyglądać tak, że zwyczajowo, jeżeli ktokolwiek cię zapyta, co u ciebie, to ty mówisz, no okej, wszystko w porządku. To tym razem specjalnie powiesz, że nie wiem, głowa cię boli, źle się czujesz, a jakoś jestem przemęczona, muszę iść się położyć, albo no mam nieciekawą sytuację w pracy, czy no dzisiaj miałam taką przykrą rozmowę. Cokolwiek od siebie odsłonisz. I pamiętaj, bez względu na to, czy druga strona chce ciebie wysłuchać, czy nie, to nie chodzi o drugą stronę, chodzi o ciebie. Chodzi o twoje mówienie, więc nie uzależniaj tego od tego, że no ale oni nie będą mnie chcieć słuchać. No pewnie nie umieją tego robić, dlatego że to ty jesteś tym wielkim słuchaczem, wielkim uchem, które zgarnia i zbiera wszystkich żale, pragnienia, potrzeby i ich własny sposób myślenia. Natomiast gdzieś ta zmiana, żeby powstała, na przykład początki będą wyglądać tak, że ktoś będzie przewracał oczami, jak ty będziesz coś tam o sobie mówić. Niech przewraca, a ty dokończ swoje zdanie. Dokończ swoją wypowiedź. Skup się na sobie i powiedz, dobra, oni się zachowują tak jak zawsze, ale ja chcę dokonać jakichś zmian. I to ode mnie zależy. I ja mogę tego zrobić. Mogę to zrobić.
mogę tą wypowiedź doprowadzić do końca. I to jest twój sukces, a nie to, czy ktoś cię wysłuchał, czy nie. To jest twój sukces. I co? Co potem? Powtórki. Nie? To wszystko stoi na powtórkach. Muszą być powtórki. Zauważysz, że w powtórkach zadzieje się też ta zmiana. I zmiana twojego nastawienia do tego, jak to jest wychodzić z tej roli o centymetr, stawać i czekać. I jak to jest oddalać się od tej roli na troszkę dłużej, na troszkę dalej. I jak to jest nadawać sobie ważność. Więc za pomocą takiej ekspozycji, ale bardzo stopniowej, bardzo malutkimi, bezpiecznymi kroczkami, wybieraj sobie osoby, które są najłatwiejsze w rozmowie, czyli najbardziej bezpieczne dla ciebie emocjonalnie okoliczności lub też osoby. Od takich osób zaczynamy, tak? Nie idziemy od razu na pierwszy schodek, to będzie gigantyczny, tylko taki naprawdę najmniejszy. I idziemy dalej, i idziemy dalej. Także jak widzisz to, w jaki sposób jesteś w danej rodzinie, w danej społeczności, bardzo mocno może być niepisane, a to, co nie napisane, to, co nieuświadomione, bardzo często jest trudno chwycić. Dlatego cały dzisiejszy film tak naprawdę ma na celu zaświecenie światłem. Czyli włączamy lampkę tam, gdzie wcześniej poruszaliśmy się po omacku i to było bardzo męczące. Gdzieś w jakiś sposób wychodzimy z automatyzmów, zdajemy sobie sprawę z pewnych kosztów i wprowadzamy małe zmiany. I ten komplecik, ten zestawik, jeżeli wprowadzany konsekwentnie, ma naprawdę wielki potencjał do zmian tego, jak się czujesz i ile ta rola ciebie kosztuje. Oczywiście mówimy o zjawiskach złożonych, nie zawsze to jest takie do wprowadzenia już i teraz. Trzeba to przemyśleć. Jeżeli potrzebujesz konsultacji, zapraszam 1 na 1 online, to jest w mojej ofercie. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, daj sobie spokój, to także newsletter. Oprócz tych filmów, które tutaj już chyba jest ich 350, coś takiego, to co tydzień wysyłam newsletter, czyli dajemy sobie spokój po prostu, tylko że na piśmie. Może to potrzebujesz, właśnie tego. I cóż, jeżeli jesteś na to otwarty, żeby gdzieś przejrzeć się w tej roli i niepisanych zasadach, zapraszam ciebie do zapisania chociaż jednej zasady w komentarzach, którą gdzieś na sobie dźwigasz. To może być początek tej całej pracy, o której mówiłam. A każdy komentarz, każda subskrypcja, kliknięcie, cokolwiek robisz na tym kanale, to jest wsparcie tego, co robię, więc za to wszystkim osobom wielkie, wielkie dzięki. Podobnie jak i wsparcie poprzez inne platformy, jeżeli ten film, czy jakikolwiek inny gdzieś coś wniósł pomocnego w twoje życie i masz ochotę mnie wesprzeć w tym, co robię. Zapraszam, jestem z góry bardzo wdzięczna. I cóż, my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.